Witajcie w Tawernie Gothic. Dzisiaj zajmiemy się jedną z ciekawszych serii zadań myśliwskich w Gothic Remake, czyli księgami z cyklu Bestiariusz Korinis. To właśnie te bestiariusze możemy odnajdywać w różnych miejscach kolonii karnej, a następnie zanosić Kawalornowi, który w zamian nauczy nas kolejnych umiejętności związanych z pozyskiwaniem trofeów z potworów. I warto się tym zainteresować, bo normalnie takie umiejętności potrafią kosztować sporo bryłek rudy. Tutaj część z nich możemy zdobyć za darmo, a przy okazji zgarnąć doświadczenie, trochę zarobić i na końcu ukończyć całą serię zadań związaną z najlepszymi myśliwymi w kolonii. A skoro już mówimy o najlepszych myśliwych, to spójrzcie na to miejsce. Obok chaty Kawalorna znajdują się 4 drewniane krzesła ustawione na pagórku. Za nimi wisi wielka głowa cieniostwora, jako trofeum. Gra nie mówi nam wprost, do kogo należało to miejsce, ale lubię sobie myśleć, że mogły to być krzesła 4 największych myśliwych kolonii karnej. I w tym materiale spróbujemy przejść całą drogę od pierwszej księgi, aż do momentu, w którym Kawalorn uzna nas za jednego z najlepszych łowców. Zaczynamy. Pierwszą księgę z serii Bestiariusz Korinis możemy zdobyć już dość wcześnie. Na mapie jesteśmy w okolicach nowego obozu. Księga znajduje się w chacie Jana, niedaleko miejsca z wodą i pomostem. Trzeba tylko uważać, bo jeśli wejdziemy tam za bardzo na chama, Jan może się zdenerwować, a na początku gry raczej nie chcemy sprawdzać, ile ciosów jesteśmy w stanie przyjąć. Najlepiej zakraść się bokiem, wejść przez uszkodzoną część chaty i zabrać księgę ze stołu. Potem zostaje już tylko wrócić do Kawalorna. Po oddaniu pierwszego tomu, Kawalor nie nauczy nas od razu nowej umiejętności. Najpierw sprawdzi, czy faktycznie przeczytaliśmy bestiariusz, a nie tylko przynieśliśmy mu księgę jak zwykły kurier. Dostaniemy 3 pytania i tutaj trzeba wybrać właściwą odpowiedź. Na pierwsze pytanie o płyty ochronne ścierwojadów odpowiadamy wzdłuż górnej części kręgosłupa. Na drugie pytanie dotyczące pustych komór w ich czaszkach wybieramy odpowiedź wzmacniają komunikacją. A na końcu, gdy Kawalorn zapyta, dlaczego ścierwojady gromadzą się razem, odpowiadamy, aby bronić swoich żerowisk. Jeżeli odpowiecie poprawnie, Kawalorn nauczy was pierwszej umiejętności związanej z obrabianiem zwierzyny. Od tego momentu możecie pozyskiwać dodatkowe trofea ze ścierwojadów, zamiast wydawać na nie pieniądze. Niby drobiazg, ale w Gothic Remake takie rzeczy szybko zaczynają się sumować. Możecie te rzeczy później sprzedać u wielu kupców i zarobić wiele dodatkowych bryłek rudy. Drugi tom znajdziemy w nowym obozie, w chacie Wilka. Na mapie widać dokładnie, gdzie trzeba się udać. To jedna z chatek w górnej części obozu, po lewej stronie od głównego wejścia. W środku szukamy księgi leżącej przy łóżku, obok skrzyni. Warto podejść do tego ostrożnie, bo w nowym obozie bardzo łatwo zrobić z drobnej kradzieży większy problem. Zabieramy tom i wracamy do Kawalorna. Po oddaniu drugiej księgi Kawalorn wyjaśnia, że sama księga tym razem nie wystarczy. Żeby nauczyć się kolejnej umiejętności, musimy przynieść mu wyjątkowy gruczoł. I tutaj zaczyna się ten moment, przez który tego zadania nie da się domknąć od razu na samym początku gry. Potrzebny przedmiot zdobędziemy dopiero przy okazji zadania z Królową Pełzaczy, czyli w drugim rozdziale. Dlatego jeśli traficie na ten etap wcześniej, nie ma się czym przejmować, po prostu zapamiętajcie, że trzeba do Kawalorna wrócić później. W drugim rozdziale podczas zadania z Gniazdem Pełzaczy trafiamy na Królową Pełzaczy. Po walce koniecznie trzeba ją przeszukać i zabrać gruczoł. To właśnie ten przedmiot interesuje Kawalorna. I tutaj mała uwaga. Jeżeli planujecie bardzo dokładnie rozwój postaci i mikstury w późniejszych rozdziałach, warto najpierw sprawdzić, czy ten gruczoł nie będzie wam potrzebny do czegoś innego. Ale jeśli zależy wam na domknięciu serii zadań z bestiariuszami, to właśnie ten przedmiot zanosimy Kawalornowi. Wracamy do Kawalorna i oddajemy mu zdobyty gruczoł. W zamian odblokujemy kolejną umiejętność myśliwską związaną z pozyskiwaniem organów oraz gruczołów z potworów. To już jest dużo bardziej konkretna nagroda niż przy pierwszej księdze, bo takie trofea potrafią mieć znaczenie nie tylko przy sprzedaży, ale też przy dalszym rozwoju postaci. Trzecia księga znajduje się już w dużo mniej przyjemnym miejscu, czyli na terytorium orków. Wychodzimy ze starego obozu w stronę południowej bramy i kierujemy się w okolice posterunku prowadzącego na ziemię orków. Strażnicy oczywiście ostrzegają nas, że dalej robi się niebezpiecznie i mają rację. Księga znajduje się w jaskini ze skrzynią, niedaleko tego przejścia. Co ciekawe, to miejsce powinno być znajome fanom oryginalnego Gotika. W podstawowej wersji gry właśnie tutaj znajdowało się stare miejsce spotkań przyjaciół. Taki mały powrót do klasyka, schowany przy okazji zadania z bestiariuszem. Wchodzimy do jaskini, otwieramy skrzynię, zabieramy trzeci tom i wracamy do Kawalorna. Po oddaniu trzeciej księgi Kawalorn zleca nam zdobycie materiałów z gadów, czyli z jaszczurów. Na szczęście to nie jest szczególnie trudne zadanie. Nie musimy pchać się głęboko na tereny orków, ani szukać żadnego konkretnego, unikalnego przeciwnika. Wystarczy znaleźć kilka gadów, pokonać je, zebrać potrzebne części i wrócić do Kawalorna. Dobrym miejscem na szukanie gadów jest wyspa na północ od starego obozu.
Występują wzdłuż wybrzeża, w okolicach plaży i dalej w stronę terenów przy wieży mgieł. Jeśli trochę pobiegacie po tej części mapy, bardzo szybko powinniście trafić na kilka sztuk. Same gady nie są szczególnie groźne, zwłaszcza jeśli nie robicie tego w pierwszych minutach gry. Wystarczy uważać, żeby nie ściągnąć sobie na plecy zbyt wielu przeciwników naraz. Zbieramy wymagane trofea i wracamy do Kawalorna. 4. tom znajdziecie na bagnach, w chacie Szrata. To odosobnione miejsce w obozie na bagnach, trochę na uboczu, więc łatwo je pominąć, jeśli nie zaglądacie w każdy zakamarek. Księga leży po prostu na stole w jego chacie. Wchodzimy, zabieramy tom i wracamy do Kawalorna. Po oddaniu 4. księgi, Kawalorn przechodzi do znacznie trudniejszych stworzeń, czyli węży błotnych. I tutaj robi się trochę poważniej. Węże błotne potrafią być naprawdę upierdliwe, zwłaszcza jeśli spotkamy je za wcześnie albo damy im walczyć na własnych zasadach. Kawalorn chce, żebyśmy zdobyli z nich odpowiednie trofea. Innymi słowy, trzeba zapolować na kilka sztuk, oskurować je i wrócić z materiałami. Najważniejsze jest to, że najczęściej spotykamy je na płytkich wodach na bagnach. Patrolują miejsca pomiędzy wysepkami, więc nie trzeba szukać jednej konkretnej sztuki. Trzeba po prostu trochę pokrążyć po mokrych terenach, aż kolejne same się napatoczą. Tutaj widzicie pierwsze miejsce, w którym udało mi się znaleźć i zabić węża błotnego. Takich przeciwników najlepiej nie lekceważyć. Warto podejść do walki ostrożnie, zwłaszcza jeśli wasza postać nie jest jeszcze mocno rozwinięta. Drugi wąż błotny znajdował się kawałek dalej, również na bagnach. I to dobrze pokazuje, jak działa to zadanie. Nie trzeba robić żadnych dziwnych kombinacji. Wystarczy trzymać się płytkich terenów, sprawdzać przejścia między wysepkami i po kolei zdejmować kolejne sztuki. Tutaj trafiamy na 3. węża błotnego. Po jego zabiciu zbieramy wymagane trofea. Jeśli macie problem ze znalezieniem wszystkich 3, po prostu obejdźcie większą część bagien przy wodzie. One często krążą właśnie w takich miejscach, więc prędzej czy później na nie traficie. Gdy mamy komplet, wracamy do Kawalorna. Oddajemy Kawalornowi trofea zdobyte z węży błotnych. Za wykonanie tego etapu dostaniemy kolejną nagrodę, bryłki rudy oraz następną umiejętność związaną z obrabianiem zwierzyny. To jeden z tych momentów, w których ta seria zadań naprawdę zaczyna się opłacać. Nie tylko zdobywamy doświadczenie, ale też stopniowo zamieniamy potwory w dodatkowe źródło zarobku, a w Gotiku, wiadomo, im więcej rudy zostaje w kieszeni, tym lepiej. Ostatnią, 5. księgę możemy zdobyć dopiero w 4. rozdziale, kiedy uzyskamy dostęp do wieży Xardasa. Tom leży na środkowym poziomie, na stole. Wystarczy go zabrać i zanieść Kawalornowi. Brzmi prosto, ale samo dotarcie do tego miejsca to już etap późniejszej gry, więc tej części zadania nie zamkniemy od razu po rozpoczęciu przygody. Po oddaniu 5. tomu Kawalorn opowiada nam o wyjątkowych cieniostworach. Tym razem nie chodzi już o zwykłe polowanie na jaszczury czy węże błotne. Musimy zdobyć futro ze śnieżnego cieniostwora. I to jest bardzo fajne domknięcie całej serii. Zaczynaliśmy od ścierwojadów i prostych trofeów, a kończymy na jednej z groźniejszych bestii, ukrytej daleko na północy mapy. Kawalorn nie bez powodu traktuje to jako próbę dla prawdziwego myśliwego. Śnieżnego cieniostwora znajdziemy na samej północy, w górach za starą kopalnią. To okolice przejścia pod wodospadem, prowadzącego dalej w stronę świątyni Inosa. Trafiamy tam m.in. przy zadaniu od magów wody, związanym z Nefariusem. Po drodze można spotkać mroźne wilki, więc warto uważać, żeby nie wpakować się naraz w całą grupę przeciwników. Ja tutaj zwabiam cieniostwora do jaskini, żeby mieć trochę większą kontrolę nad walką. Dzięki temu bestia nie lata po całym terenie, a my możemy spokojnie ustawić się pod ciosy. Potem zostaje już tylko dobić przeciwnika i zebrać futro. Wracamy do Kawalorna i oddajemy futro śnieżnego cieniostwora. To kończy całą serię zadań z księgami Bestiariusz Korinis. Kawalorn uznaje nas za jednego z najlepszych myśliwych w kolonii, a my dostajemy ostatnią nagrodę oraz osiągnięcie za ukończenie tej linii fabularnej. I moim zdaniem warto zrobić ten quest, nawet jeśli część etapów trzeba zostawić sobie na późniejsze rozdziały. Po drodze zdobywamy doświadczenie, bryłki rudy, kilka przydatnych umiejętności myśliwskich i przy okazji odwiedzamy miejsca, które łatwo pominąć podczas zwykłego przechodzenia gry. Do tego ta seria bardzo fajnie pokazuje, jak Gothic Remake rozbudowuje temat polowania i trofeów, zamiast traktować go tylko jako dodatek do walki. Jeśli materiał Wam pomógł, zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu, czy udało Wam się znaleźć wszystkie tomy Bestiariusza bez poradnika. A jeśli chcecie więcej takich materiałów z Gothic Remake, zaglądajcie na kanał Taverna Gothic, bo kolejne poradniki już czekają. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym materiale.